twoja wypłata to nie jest tylko to, co wpływa ci na konto. Ja chcę dostać moje wynagrodzenie, nic mnie nie interesuje. I to jest bardzo duży błąd. To, co moim zdaniem jest ważne, to zarządzanie tym budżetem tak jak własną firmą. To ja mogę zaoszczędzić, obcinając ludziom na przykład budżety szkoleniowe. Jeżeli nie rozrobiłbyś tego ze swoimi pieniędzmi, będąc gdzieś tam za granicą na wyjeździe, to takiego samego nie rób z firmowymi pieniędzmi. To jest coś, co mnie strasznie denerwuje. Szefowie zakładali, że osoby, które są pod nimi, nie są zainteresowane tym po prostu. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Nerd Management. Z tej strony Paweł Rekowski. I Krzysztof Rakowski. Dzisiaj na tapet bierzemy temat finansów, pieniędzy i tego, skąd się bierze nasza wypłata, co według mnie, i jestem bardzo ciekawy, Krzysiek, twojego zdania, jest coraz bardziej istotnym elementem pracy lidera w każdej branży, ponieważ jeżeli mamy sytuację, w której my nie musimy się totalnie martwić o pieniądze, kazali nam zarządzać zespołem, wyciągnęli nas ze specjalisty, zawsze nam dobrze płacili i teraz nagle mamy zajmować się ludźmi, nagle okazuje się, że nie do końca ta świadomość w ogóle, skąd ta kasa w firmie się bierze, sprawia, że robimy swoją robotę dobrze, skupiamy się na tym, żeby projekty dowozić, skupiamy się na tym, żeby ta robota jakoś szła. Niekoniecznie wiemy, jak ludźmi zarządzać, a już tym bardziej, kiedy przychodzą do nas po podwyżkę, zrobimy się bladzi i nie wiemy, o co chodzi. Krzysiek, jak to z twojego doświadczenia jest? Czy w ogóle liderzy potrafią liczyć kasę, czy nie potrafią liczyć pieniędzy? Pracując w korporacji, szczególnie jakiejś dużej, bardzo łatwo jest właśnie ulec takiemu spojrzeniu, że jesteśmy tak daleko od klienta i tak daleko od tych pieniędzy, które gdzieś tam przychodzą do nas, że w ogóle o tym nie myślimy i te pieniądze to jest jakaś taka wirtualna rzecz, którą ewentualnie gdzieś tam o niej słyszymy, jak jest jakiś budżet ustalany czy coś takiego, ale zasadniczo oprócz takich właśnie korporacyjnych gier, nazwijmy to, do tego możemy nie podchodzić. I tak było przez wiele lat moim zdaniem. Pamiętam, jak ty, Paweł, przyszedłeś do naszej firmy poprzedniej, w której pracowaliśmy w 2017 roku, to wtedy właśnie miałeś taki hit, prezentację, skąd bierze się twoja wypłata. I wtedy to był szok dla wszystkich, gdzie wygłaszałeś tę prezentację na konferencjach, że w sumie czemu to przeciętnego dewelopera powinno interesować, skąd te pieniądze się biorą. I że to nie tylko jest tak, że jego wypłata wchodzi w grę, ale również trzeba zapłacić za stół, ogrzewanie, kawę i w ogóle za wszystko inne i ktoś musi właśnie za to zapłacić, a nie jest to jakiś tam szef, tylko właśnie klient. Klient musi zapłacić, a żeby klient zapłacił, to musi się biznes dobrze obracać. Właśnie, to jest pierwsza rzecz, którą trzeba sobie uświadomić, że kasa nie bierze się z powietrza, nie bierze się znikąd, nie bierze się od inwestorów, nie bierze się z rund finansowania, bo też w trakcie swojego doświadczenia przeszliśmy ostatnio różne formaty i ostatni rok właśnie po wyjściu z takiej ciepłej, złotej klatki korporacyjnej, wchodząc na rynek, jednak się okazuje, że jest dużo takich różnych schematów, różnych elementów. I wszystko się sprowadza do tego, że wiele osób cały czas, zwłaszcza w branży IT, myśli, że przecież kasa to w tym projekcie jest, przecież jest tona pieniędzy, wszystko się finansuje, my nie musimy się absolutnie tym przejmować. No i to jest bardzo duży błąd, ponieważ jeżeli założymy, słuchajcie, że kasa bierze się od inwestorów, to inwestorzy już się szczaili, że my ich pieniądze przepalamy bezczelnie na pierdoły, na rzeczy, które są nieistotne, na rzeczy, które są fajne dla deweloperów, fajne dla nas, żeby tutaj bawić się nowymi narzędziami, robić różne elementy, które niekoniecznie wpływają jakkolwiek na korzyści w projekcie, niekoniecznie dowożą wartość, a jednocześnie kosztują, bo kosztuje twoja wypłata i teraz twoja wypłata to nie jest tylko to, co wpływa ci na konto. Zacznijmy od początku, ponieważ też ja to widzę bardzo często, że jeżeli ktoś zaczyna swoją karierę lub pracuje już jakiś czas, to on liczy pieniądze w taki sposób, że moje pieniądze to są te, które wpływają mi na konto. To jest pierwszy ząg, ponieważ zróbmy tak, że jeżeli pracujesz na etacie, to będzie pierwszy case, czyli pracuję sobie na etacie i zarabiam sobie pieniądze. To twoja wypłata składa się przede wszystkim z
twojego wynagrodzenia, które wpływa ci na konto. Po drugie, składa się z wszystkich składek, haraczy państwowo-socjalnych i tak dalej, czyli wszystkie ZUS-y, PIT-y, podatki, opłaty i tak dalej. I mało tego, podlinkujemy pod tym odcinkiem w notatkach link do kalkulatora wynagrodzeń, ponieważ jeżeli wpiszesz tam swoje dane, ile chcesz mieć netto czytaj na rękę, to wyjdzie tam taka rzecz, że jest jeszcze coś takiego jak brutto. A brutto na to składa się ZUS, na to składają się opłaty, na to składają się zaliczki. Tam jest kilka takich elementów, które po prostu też ciebie kosztują i teraz twój pracodawca musi wyłożyć te pieniądze, czyli ty musisz jeszcze na to zarobić. Mało tego, to nie jest wszystko, bo jest jeszcze coś takiego jak koszty pracodawcy, ponieważ prowadzenie biznesu w Polsce, ale także w każdym innym kraju na całym świecie wymaga dodatkowego finansowania, ponieważ pracodawca jest zobowiązany też odprowadzać dodatkowe składki, koszty i tak dalej. I teraz to jest drugie tyle, ile masz mniej więcej tych składek brutto. Co to znaczy? Że jeżeli ty chcesz zarobić swoje 10 koła, to pracodawca musi zapłacić za nie mniej więcej około 16. I teraz skąd tą kasę wziąć? Ty musisz być świadomy tego, że twoja praca musi się przełożyć na efekty dla firmy, żeby pracodawca był w stanie ci zarobić. Bo czekaj, Paweł, przerwę ci, to jeszcze nie koniec. Dawaj. No, słuchaj, no bo to tak tylko mówisz o kosztach ponoszonych na pracownika, na jego pracę. No ale przecież jeszcze są całe koszty funkcjonowania firmy, a już zaczynając od tego, ktoś musi zapłacić za tego laptopa, na którym pracujesz, krzesełko, na którym siedzisz, biureczko, przy którym pracujesz, wszelkie benefity różnorakie, kawę. Przechodząc do takich twardych rzeczy, typu na przykład firma, marketing. Marketing musi sprzedawać to, co robisz. Obsługa prawna, księgowa, logistyka, zależnie czym twoja firma się oczywiście zajmuje, więc to są oczywiście koszty wszystko. To też nie jest tak oczywiście, że tutaj to, co chcemy powiedzieć, że biedni przedsiębiorcy nie mają na nic pieniędzy, więc ciesz się z minimalnej krajowej, więc żeby było jasne, to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby zrozumieć, bo spotykałem się dosyć często z takim podejściem, że ja chcę dostać moje wynagrodzenie, nic mnie nie interesuje. Te pieniądze powinny być, no bo w końcu na pewno szef ma te pieniądze gdzieś tam poukrywane. No i faktycznie czasami tak się zdarza. Ale zasadniczo z mojego doświadczenia, z tego co widzę, z firmami, z którymi pracowałem, to wcale tak nie jest. To jest jednak jakiś Excel, w którym trzeba dobrze policzyć, dobrze się namęczyć, żeby jednak tę kasę uzbierać. I bardzo często zdarza się tak, że koszty jednak są po prostu dosyć spore. W ogóle to jest coś, z czym sobie nie zdajemy sprawy, że bardzo dużo firm, takich dużych, przynosi straty regularnie. I przez długi czas przynoszą straty, bo po prostu inwestorzy, właściciele czy ktoś tam wkładają w to pieniądze, no bo liczą, że kiedyś tam w przyszłości ta firma właśnie zacznie przynosić zyski. I to nie jest tak, że firma przynosząca straty to jest taka firma, że wszystko się wali i tutaj ledwo wszędzie biznes nie idzie i tak dalej. Są firmy, które mają tysiące, miliony zamówień rocznie, wszystko dobrze działa, piękne biuro, wszyscy pracownicy dostają wynagrodzenia na czas, wszelkie benefity i tak dalej, no a jednak pod koniec roku się okazuje, że przynoszą straty. I teraz te straty też są o tyle istotne, żeby to zrozumieć, że w każdej firmie najważniejszy jest cash flow, czyli kasa musi się zgadzać, więc musi wystarczająco dużo jej przypłynąć, żebyśmy mieli na te wszystkie rzeczy, mogli funkcjonować, mogli działać, bo tak jeszcze domykając tą listę, wchodzą tam jeszcze inne rzeczy, czyli już poza sprzętem wchodzą też wszelkiego typu właśnie licencje, wasze wyjazdy, konferencje, budżety szkoleniowe. Krzysiek, co wspomniałeś o benefitach, ale cały ten zakres benefitów, to też nie jest coś, co jest za darmo. Mało tego, to jest coś z mojego doświadczenia, że jeżeli pracownik liczy swoją wypłatę, to nie bierze tego pod uwagę. W sensie, ja sobie przypominam na przykład, kiedy w ciągu roku byłem na wielu konferencjach, szkoleniach, wyjazdach, często zagranicznych, często na przykład na certyfikacjach, których robiłem, to były dziesiątki tysięcy złotych wpompowane z budżetów szkoleniowych i teraz to jest coś, co ty de facto moją wypłatą również, no bo kiedy byśmy policzyli to, byśmy mieli wyłożyć tą kasę ze swojej kieszeni, własnej, prywatnej, z tego portfela, właśnie z tej wypłaty, którą dostajemy, to nagle się okazuje, kurde, że to jest drogie, że to dużo kosztuje, że musimy wyłożyć kupę kasy, a jednak właśnie z tego korzystamy, często właśnie z takim nastawieniem, że ja bym powiedział bardzo takim roszczeniowym czasami i to jest coś, co mnie strasznie denerwuje i denerwuje często naszych szefów, ponieważ ta roszczeniowość jest taką rzeczą na zasadzie, dobra, dostajesz coraz więcej, firma o ciebie dba, inwestuje w ciebie, a ty masz wywalone. nie myślisz na tym, jak można coś usprawnić, tak naprawdę narzekasz, marudzisz, myślisz sobie, że kurczę, to mi się przecież tam należy, pojechałem na konferencję, nauczyłem się, ale wiedzą się nie podzielę, nic z tym nie zrobię.
i tak dalej, i tak dalej. Właśnie celem naszego jest przede wszystkim uświadomić cię, że te wszystkie pieniądze, które idą na twój rozwój, to też jest inwestycja w ciebie i inwestycja działa w ten sposób, że najpierw kasę się wkłada po to, żeby ją wyciągnąć, a nie wkłada się po to, żeby tak na dobrą sprawę mieć straty, zainwestować w ciebie po to, że zaraz uciekniesz, pójdziesz sobie do innej firmy, ale żeby nie było tak, wiecie, tragicznie i czarno, tak, z takiego czarnowictwa, to ja bardzo lubię takie powiedzenie i to też musisz sobie uświadomić, jeżeli teraz ci przyszło do głowy, zaświeciła się taka lampka, że dobra, to ja mogę zaoszczędzić, obcinając ludziom na przykład budżety szkoleniowe, czy na przykład jakieś licencje, Kawę. czy jakieś narzędzia, kawę, papier toaletowy. Jest takie powiedzenie, które mówi wszystko, że jeżeli się boisz, że zainwestujesz w swoich ludzi, w ich doświadczenie, edukację, wyszkolenie i oni odejdą, to ty się lepiej bój tego, co się stanie, jeżeli ty w nich nie zainwestujesz, a oni z tobą zostaną. To nie chodzi o to, żeby teraz uświadomić wam, że dobra, to trzeba wszędzie ciąć, żeby prywaciarz był zadowolony. Tylko, że jednak trzeba, moim zdaniem, to co ja przez wiele lat robiłem i nadal robię, to jest to, że jeżeli macie do dyspozycji budżety i nie tylko mam na myśli budżety, że dobra, macie tutaj ileś tam tysięcy złotych do wydania na wynagrodzenia, na szkolenia, na jakieś tam integracje, ale również budżet, przez to mam na myśli czas, który ludzie na coś poświęcają, czy narzędzia, których używają, czy jakieś tam szkolenia, na które wyjadą. To, co moim zdaniem jest ważne, to zarządzanie tym budżetem tak jak własną firmą, tak bym to powiedział. Czyli tak jak wy byście byli tym prywaciarzem, tym właścicielem tej firmy, udziałowcem. I to zupełnie zmienia perspektywę. Dlaczego? Kilka przykładów takich z mojej pracy. Jeżeli patrzymy na to właśnie tak, jakby to była nasza firma, jakby to było nasze przedsiębiorstwo, jeżeli widzimy, że na przykład zespół ma marnować czas na jakieś przekładanie kodu z lewa na prawo taczką i to nie ma sensu, no to zastanawiamy się, czy to przynosi jakąś wartość, czy to ma sens? No nie, może jednak niech zrobią coś innego. Czy to zrobią jakieś usprawnienia, czy niech się uczą, czy niech zrealizują jakiś inny projekt, który można w tym czasie zrobić, no coś, co przyniesie wartość. To ogólnie w dużych korporacjach to jest to, że nie warto czasem tak lecieć zgodnie z tym, jak tam woda płynie i gdy widzimy, że ten czas jest marnowany, tylko zastanowić się, jak to można zrobić lepiej, jak można tę współpracę pomiędzy naszym a innym zespołem troszeczkę lepiej zorganizować. Ale też takie drobne rzeczy. Pamiętam, jak organizowaliśmy wyjazdy zagraniczne, zdarzało się, że parę osób gdzieś tam byliśmy w innym kraju i każdy brał sobie swoją taksówkę, a potem jeszcze sobie gdzieś tam pojechał do jakichś znajomych odwiedzić i tak dalej, koszty delegacji rosły. No nie, takich rzeczy się nie robi. Jeżeli nie rozrobiłbyś tego ze swoimi pieniędzmi, będąc gdzieś tam za granicą na wyjeździe, to takiego samego nie rób z firmowymi pieniędzmi. To mi się od razu przypomina historia samochodu służbowego, czyli jaki samochód podjedzie pod półmetrowe krawężniki. No oczywiście, że służbowy, bo kto by o niego dbał. A to jest właśnie to marnotrawstwo, ponieważ kasa wywalona w błoto w projekcie nie idzie później właśnie na rzeczy, które można wykorzystać lepiej, które można w was zainwestować. Więc to nie jest tak, że to jest nieistotne, że tą kasę możemy palić jak tylko nam się żywnie podoba, ponieważ później, jeżeli będziecie chcieli zrobić coś sensownego, nagle się okaże, że usłyszycie, że no nie ma na to budżetu, nie ma na to środków, a tym samym przewalacie po prostu niesamowite ilości pieniędzy na bzdury, na pierdoły, na rzeczy, które są nieistotne albo po prostu są rozwalane, rozszabrowane, bo to przecież kasa firmowa, a uświadomcie sobie, że inwestorzy, założyciele firmy, właściciele tej firmy, to nie jest ktoś, to nie jest firma, jakiś tam byt nijaki, tylko to jest kasa tych ludzi, którzy włożyli w to swoje oszczędności często, zastawiając czasem domy, ponieważ jak sobie poczytacie historię przedsiębiorców, bardzo często jest tak, że oni balansują na granicy, wiecie, opłacalności ryzyka. To, co też Krzysiek powiedziałeś odnośnie braku zysku, zwłaszcza przez pierwsze lata, no to jest to wszystko, co musi się wykręcić. Teraz patrzcie na to. To są dwie strony medalu. Z jednej strony to jest kasa wywalana bez sensu, więc to, do czego was mocno zachęcamy w tym odcinku, żebyście się rozejrzeli po swoim zespole, po swojej firmie, tam, gdzie palicie, po prostu wywalacie kasę absolutnie bez sensu, bo to są oszczędności. Z jednej strony kasa, która przychodzi od klientów, to jest jedna rzecz, ale z drugiej strony kasa niewydana na pierdoły, to jest też kasa, która zostaje, którą można dysponować, którą można zarządzić, którą można przeznaczyć na rozwój, na wszelkiego typu rzeczy, które będą konkretne i przydatne. I teraz zobaczcie, jeżeli macie różne narzędzia, różne systemy, licencje, z których nie korzystacie, a to też mieliśmy taki odcinek i to też widzimy bardzo często, zresztą nawet zastanówcie się na swoich projektach, jeżeli robiliście jakieś feature'y, czy jakieś rzeczy do systemów, które budujecie,
jak często wasi klienci z tego korzystają, albo jak często robicie rzeczy, które są bezużyteczne, które są bez sensu, których użytkownicy nie potrzebują, nie chcą, nie korzystają z nich i często, co najciekawsze, oni często nie wiedzą w ogóle, że coś takiego jest, bo to jest, jak mówiliśmy przy okazji zarządzania zmianą, ten ostatni etap zarządzania zmianą jest to wdrożenie nowego stylu działania, funkcjonowania, nowego procesu i odcięcie się od tego starego, ale wymaga to też wdrożenia, wymaga to też nauczenia ludzi, jak można z tego korzystać, a często tego się nie robi, więc nawet zobaczcie sobie dzisiaj, jakie macie narzędzia, z czego korzystacie i ile tak naprawdę z nich wykorzystujecie, bo takich przykładów, że mamy na przykład pakiety, czy nie wiem, z Microsoftu, z OpenAI, mamy na przykład, nie wiem, tokeny wszędzie, czy mamy jakieś systemy, które nam pomagają w pracy, a przynajmniej powinny nam pomagać w pracy, a my wykorzystujemy z nich tylko 5%, albo nawet moglibyśmy mieć jakiś notatnik darmowy i w sumie zrobiłby lepszą robotę niż na przykład cały wielki kombajn, cały wielki system, który wspiera różnych rzeczy, z których my nie korzystamy, a płacimy jak za licencję premium, której nie używamy i tak na dobrą sprawę nie dość, że sprawia to, że my się gubimy w rzeczach, które możemy wykorzystać, bo tego wszystkiego jest tak dużo, mamy dostęp do wszystkiego, a jednocześnie nie korzystamy z tego, marnując tak naprawdę kupę kasy, która mogłaby pójść na to, co tak naprawdę byście mogli użyć w taki sposób bardziej proaktywny, skuteczny, co mogłoby przyspieszyć pracę waszą, waszych ludzi, ułatwić wam życie. A z drugiej strony rzecz, która moim zdaniem zawsze dobrze funkcjonowała, ale to jest też taka jedna z naszych głównych wartości, to jest transparencja i komunikowanie otwarte. W poprzedniej firmie zawsze bardzo otwarcie komunikowaliśmy, jaki mamy budżet, na co możemy go przeznaczyć i to też bardzo dużo nakreślało takiego kontekstu. W obecnej firmie zresztą też jest tak, że założyciele, zarząd informują bardzo otwarcie, jakie są wyniki z miesiąca na miesiąc, czy wyniki roczne. Zresztą nawet jeżeli władze waszej firmy nie są aż takie bardzo otwarte, to po pierwsze pytajcie, bo spotykałem się bardzo często z tym, że szefowie zakładali, że osoby, które są pod nimi, nie są zainteresowane tym po prostu, a wystarczyło, że poszedłem do mojego szefa i spytałem, słuchaj, co tam, jak wygląda sytuacja finansowa, jakie są ryzyka, czy jakieś pozytywne możliwości i dostawałem te informacje. Z drugiej strony też, jeżeli pracujecie w dużej korporacji, to są raporty okresowe, czy to te oficjalne dokumenty, które się składa do KRS-u, ale również duże spółki, duże holdingi publikują takie raporty, na przykład dotyczące całej grupy i tam można też bardzo, bardzo dużo informacji finansowych wyczytać, planów, strategii, więc to też jest takie źródło, z którego warto korzystać, no i potem oczywiście przekazywać waszym ludziom, bo oni mogą też nie wiedzieć tego, że można znaleźć takie informacje. To jest też przede wszystkim pytanie, czy wy dbacie w ogóle o swoje pieniądze osobiste, czy robicie budżet domowy, czy się tym w ogóle interesujecie, czy wiecie, na co kasa idzie, bo z jednej strony to są takie dwie rzeczy. Musicie wiedzieć, Czekaj, na to ja tylko powiem, że to nie będzie żadna reklama, w związku z tym nie musicie przewijać do przodu. Nie o to chodzi, nie reklamujemy, nic, chodzi o świadomość, po pierwsze, bo jeżeli chodzi o to, żebyście rozumieli dwie rzeczy, że w budżecie istotne jest to, żebyście wiedzieli, gdzie tą kasę wydajecie, po to, żeby móc nią zarządzić, zaplanować i powiedzieć mi, gdzie kasa ma iść, a nie zastanawiać się, gdzie ona się rozeszła. I to jest o tyle istotne, że w obecnej sytuacji, gdzie jesteśmy jako rynek technologiczny i w tych wszystkich zawieruchach, mamy masę zwolnień grupowych. Zresztą sami przez nie przeszliśmy, w poprzedniej firmie też musieliśmy zgasić światło, bo to po prostu wyniki były nie takie, kierunek był nie taki, kasa się nie zgadzała, trzeba było to wyciąć. I teraz to jest o tyle istotne, że jeżeli nie zastanawiamy się w ogóle nad kwestią przychodową, nie zastanawiamy się nad tym, co ile kosztuje, mamy to totalnie gdzieś, to nas nie interesuje i jeszcze mamy taką postawę roszczeniową, no to jesteśmy pierwsi tak naprawdę do eliminacji, do skasowania, kiedy warunki finansowe firmy, kondycja finansowa firmy po prostu zacznie leżeć. I teraz to jest kolejna rzecz, która jest bardzo istotna, bo do tego można podejść dwojako. Największym kosztem w firmie zawsze będą ludzie. Jest to związane z tym, że nasza wypłata kosztuje, te wszystkie daniny, podatki, ZUS-y i tak dalej też kosztują, też to trzeba opłacić. I teraz ja bym chciał przypomnieć odcinek 116 z Sebastianem Drzewieckim, który pokazuje też inne podejście, że z jednej strony bardzo łatwo jest zwolnić dużo ludzi i wtedy zaoszczędzić duże pieniądze, żeby można było jakoś tam funkcjonować. Z drugiej strony ludzie się często boją technologii, boją się AI, że AI zabierze nam pracę i tak dalej. My doskonale wiemy, że to, co generuje AI na ten moment, potrzebuje bardzo dobrych operatorów, w których trzeba dużo więcej zainwestować tak naprawdę, żeby to wszystko miało ręce, nogi, więc tak naprawdę nie musimy się martwić o swoją pracę, jeżeli robimy ją dobrze i wykorzystujemy te narzędzia. Ale jeżeli mamy nasze podejście do zarządzania ludźmi
jest takie, że no, kasa spada z nieba. Podejście naszych szefów jest takie, że w sumie, dobra, muszę wyciąć koszty, więc obetnę tutaj zespół. No jest do bani, bo kiedy my się interesujemy tymi finansami i patrzymy na operacyjność firmy, naszego zespołu i działania przez ten pryzmat finansowy, to nagle się okazuje, i to świetnie pokazał Sebastian na przykładzie challenge'u F1, który robili. Naprawdę polecam ten odcinek, bo oni zaangażowali cały zespół do tego, żeby poszukać oszczędności. Zamiast, wiecie, łatwo odciąć ludzi, odciąć jakiś zespół, odciąć na przykład rzeczy, które faktycznie są potrzebne w firmie, żeby prowadzić ją dalej rozwijać, zaangażowali ludzi do tego, żeby poszukać tych oszczędności. I szybko spoilerując, znaleźli. Bo ludzie doskonale wiedzą, zwłaszcza wy jako początkowi liderzy, wasze zespoły, ludzie, którzy są na poziomie operacyjnym, doskonale wiedzą, co ich wkurza, doskonale wiedzą, co jest bez sensu, doskonale też wiedzą, w jaki sposób można by było część rzeczy po prostu odciąć, ich nie robić, czy je zautomatyzować, właśnie po to, żeby te straty finansowe gdzieś zatrzymać, coś zaoszczędzić, no właśnie na tych bezsensownych, głupich procesach, które są nierentowne, które nie mają żadnego sensu i tak dalej. Więc jeżeli wy będziecie świadomi tych finansów, wy będziecie umieć liczyć i patrzeć, za co płacimy, za co moglibyśmy płacić, co by nam przyniosło lepsze korzyści, gdzie ta kasa tak naprawdę jest marnowana. Będziecie się tym interesować i będziecie w stanie wykorzystać swoje umiejętności do tego, żeby więcej dla firmy zarobić, czy więcej dla firmy zaoszczędzić, bo to jest de facto to samo, więcej kasy zostaje w koszyku. Wtedy będziecie też traktowani dużo bardziej poważnie jako partner biznesowy, bo myślicie o tym, jak to wszystko działa. Nie jesteście, wiecie, taką roszczeniową mędą, która liczy na to, że kasa będzie spadała z drzewa i w sumie nieważne, że toniemy, firma tonie, zaraz to wszystko się rozwali, a wy tam wiecie, raz, że mi tutaj fakturka, wypłata mi się należy i mam w dupie, co tam się dzieje. No nie. W taki sposób lądujecie jako pierwsi zawodnicy na liście razem z całym zespołem do tego, żeby was wyeliminować, kiedy ta kondycja firmy będzie gorsza, a kiedy macie na to pomysł, kiedy macie perspektywę też finansową na to, że ta kasa musi przyjść skądś, że zarabiamy tak naprawdę po to, żeby cały ten nasz statek płynął i to płynął szybciej i się rozwijał, wtedy ta perspektywa jest zupełnie inna i można do tego ludzi zaangażować. To jest też bardzo ważny przekaz, jeżeli zarządzacie całymi działami, jesteście dyrektorami, jesteście senior menadżerami, macie większy wpływ na ten budżet, żeby nie odcinać ludzi jako pozycję w Excelu na zasadzie, dobra, ja potrzebuję teraz zaoszczędzić, bo mi tutaj ludzie z finansów powiedzieli, że brakuje nam tyle i tyle, dobra, to kogo ja mogę wywalić i odstrzelam tych ludzi, tylko żeby też zaangażować właśnie ich do tego, żeby z jednej strony rozumieli te finanse, ale z drugiej strony spojrzeli na swoją pracę przez ten pryzmat, co można odciąć, bo dzisiaj tak naprawdę istotne jest to, czy my jesteśmy skuteczni, a nie czy jesteśmy zajęci, no bo często robimy jakieś właśnie pierdoły, rzeczy, które są bez sensu, co się nie przekłada ani na zyski dla firmy, ani na oszczędności dla firmy, ani na korzyści dla klienta, tylko często na jakieś usprawnienia systemów, których prawdopodobnie nikt nigdy nie zobaczy i może gdzieś tam kiedyś nam się przydadzą, ale są fajne z perspektywy technicznej, z perspektywy dewelopera, testera, lidera i to nie o to chodzi. To, co jest najważniejsze tutaj, to moim zdaniem na każdym szczeblu właściwie musicie nabrać świadomości tego, skąd się biorą te pieniądze. To można zapytać albo samemu podrążyć, gdzie się ulatniają, gdzie idą. No i zacząć tak aktywnie działać, czyli nie mieć do tego takiego obojętnego stosunku, tylko aktywnie dbać o to, żeby te pieniądze były dobrze wydawane. Dobrze to nie znaczy, że nie mogą być wydawane na was czy na wasz zespół, ale żeby były po prostu dobrze, mądrze wydawane, żebyście mieli tego świadomość, bo wtedy będziecie lepszym partnerem dla biznesu po prostu. I jeszcze 2 bonusy na koniec, których wam życzymy i które sprawią, że się bardzo zdziwicie w pewnym momencie, czyli rzecz numer 1. Mamy progi podatkowe w Polsce, więc życzymy wam, abyście zarabiali jak najwięcej, płacili jak najwięcej podatków i nie zdziwcie się, że jak przejdziecie ten magiczny próg, to nagle wasza wypłata się zmniejszy. To jest coś, z czym się spotykamy notorycznie. To jest sytuacja, która jest w pewnym momencie dla kogoś, kto już płaci te podatki od dłuższego czasu w drugim progu podatkowym normalna, że czas płacić dorosłe podatki i to jest dobre. Nie kombinujcie, nie optymalizujcie się po to, że ja nie mogę teraz zarobić za dużo. No, zarabiajcie jak najwięcej, życzymy wam, żeby wasze firmy, żebyście mieli jak najwięcej kasy w kieszeni. I jednocześnie wam daniny solidarnościowej. Dokładnie tak. Czyli 4% powyżej miliona.
Dokładnie, dla tych, co nie wiedzą, to jest 4% powyżej 1 miliona przychodu rocznie i to jest kierunek, w który chcemy, żebyście wszyscy tam wylądowali. A z drugiej strony B2B i współpraca B2B, pamiętajcie, że jeżeli pracujecie jako przedsiębiorcy, to też jako przedsiębiorcy wszystkie te daniny i tak dalej, ZUS-y, nie ZUS-y, VAT-y, PIT-y, to są takie same pieniądze, takie same składki, jak płacili na etacie za was właśnie jako ZUS i tak dalej. To nie są wasze pieniądze, to są rzeczy, które trzeba zapłacić, to jest koszt prowadzenia działalności w Polsce i to jest normalne, więc życzymy wam, abyście zarabiali jak najwięcej, żebyście mieli świadomość tego, gdzie te pieniądze idą, jak one idą i żeby nie szły na pierdoły. Także tyle na dzisiaj. Jeżeli potrzebujecie pomocy i wsparcia w tym, żeby faktycznie podejść do tego tematu bardziej szczegółowo na waszym case'ie, mamy kilka miejsc jeszcze na konsultacje, więc wbijajcie na stronę nerd.management/konsultacje, zapiszcie się w formularzu, chętnie wam pomożemy, przeprowadzimy was przez to, żebyście nie rozbili sobie głowy na starcie, a skorzystali z naszej wiedzy i z naszych doświadczeń. Dzięki, do zobaczenia za 2 tygodnie we wtorek o 8:00. Cześć! Trzymajcie, cześć!